dniu. Dzisiaj postanowiliśmy się przejść na klify. Jeżeli się uda, to pójdziemy gdzieś tam. A tu mamy sporty dodatkowe z wykorzystaniem właśnie tego wiatru, który tutaj wieje, a wieje prawie cały czas. Doszliśmy do wejścia do góry. Wyjdziemy teraz do góry i będziemy szukać ścieżki, żeby pójść tam na te klify. A po wyjściu z plaży idziemy taką ścieżeczką właśnie wzdłuż plaży. Wspinamy się już do góry, zobaczymy, którędy się dalej da przejść. I tak idąc teraz zauważyliśmy oznaczenie szlaku. O, tutaj na słupie jest biało-czerwony. I powiem tak, kojarzę, że koło nas, koło kempingu też jest taki szlak. Tylko którędy on tam idzie koło nas, to nie wiem. Może jak będziemy wracać, to zobaczymy. I może to jest szlak, który właśnie prowadzi na ten klif. On tak było wyrysowane na mapkach, że wzdłuż właśnie wybrzeża idzie taki dalekosiężny, długodystansowy szlak pieszy. Więc zobaczymy, może nas ten szlak zaprowadzi. Będzie to łatwiej dla innych, którzy będą tędy szli. To jest ten długodystansowy, prawdopodobnie GR 223. I tu są też oznaczenia właśnie biało-czerwony. Jeszcze nie ma chwili, żeby się nie oglądać dookoła. Jeszcze widok na naszą plażę. Na plażę, z której właśnie przyszliśmy. Kolejne piękne widoki. A tu już zeszliśmy z ulicy, bo kawałek było po ulicy, ale taki, gdzie przejechał jeden samochód. I wchodzimy na ścieżeczkę, taką dróżkę, która wije się tutaj chyba wzdłuż już samego klifu. Zaraz zobaczymy, gdzie nas szlak pokieruje, a my maszerujemy nie na dół, tylko do góry. A po jakimś czasie ścieżka asfaltowa się skończyła. Idziemy teraz taką ścieżeczką z widokami na piękną plażę i w górę. Zaraz może zobaczymy z przodu, czy tam już nie ma żadnych zabudowań, bo to chyba było ostatnie. To puścimy Burka, żeby sobie trochę pobiegał na wolności. Będzie mu się łatwiej szło. Przepiękne widoki. I na razie nikogo nie ma oprócz nas. Idziemy cały czas szlakiem oznaczonym biało-czerwonym, więc szlakiem biało-czerwonym i tu możemy sobie zrobić taką całkiem fajną wycieczkę. My w tej chwili idziemy około 3 km, część plażą, część już takimi ścieżeczkami. I skończyło się płaskie, będziemy się teraz wspinać do góry. To jest taki fragment bardziej cięższy, ale zaraz go przejdziemy, bo już widzę jak. Tiger, chodź do mnie. Powoli, powoli. No, hop. Dobrze, dobrze. Już nic. Idź dalej. Widzicie, tu jest taki cięższy moment, ale za chwilę już jest ok. Bardziej trzeba po prostu uważać w takich momentach. I dalej mamy taką samą ścieżkę z pięknym widokiem. Na horyzoncie chmury z deszczem. Może nam się uda, że nas nie zmoczy. Nie wiem, czy my tu na sam szczyt wejdziemy. Chyba raczej nie, będziemy tak szli. Jeszcze kawałek podejdziemy, zobaczymy.
I taka jeszcze ścieżeczka przed nami, tak obrośnięta roślinkami. I właśnie dla takich widoków warto tu przyjść. Może na sam szczyt klifu nie wejdziemy, bo chyba ścieżka idzie dookoła. Tak mi się wydaje. Tam u góry jest szczyt. A my idziemy tak bardziej dookoła tego wszystkiego, wzdłuż brzegu. Tiger prowadzi. Widzicie, bokiem idzie ulewa. A tam chyba jest jakiś punkt widokowy. Widzisz, barierki są? No, o super. To tam dojdziemy. Zobaczymy, co tam jest. Oho. Stój, bo tutaj samochód jest. Chodź tu do mnie. Tu jest deszczyk. Może nie tak duży jak tam, ale dopadł nas. Deszczyk. Tu jest taki punkt widokowy. Może to popadało z 5-10 minut, nawet nie. A my idziemy troszeczkę dalej już. Ale teraz zobaczcie, tam na wprost, na szczycie, tam jak może kamera ujmie, tam jest dach domu, a tam stoi kamper. Tam na samym szczycie takie białe to jest kamper, a tam jest dom. Ktoś znalazł miejscówkę. Zerkniemy, co jest za zakrętem. No ale tą ścieżką możemy iść tak jeszcze długo, bo co chwilę są zakręty. Tiger coś się skrada. Nie skrada się. To on tak schodzi sobie po ostre kamienie są i szuka innego przejścia. A my chyba podejdziemy tam na tamten wzgórek i zawrócimy. Po drodze wam pokażę, bo tam gdzie przyłapał na deszcz, znaleźliśmy taki schron. Nie do końca wiedzieliśmy, co to jest, ale w schronie były elementy rzutek takich do strzelania, jak strzela się do rzutek, i koszyczki od śrutu, od broni gładkolufowej. Przyjrzeliśmy się temu całemu punktowi widokowemu, który tam był, i okazuje się, że tam prawdopodobnie po prostu ktoś sobie zrobił takie stanowisko do strzelania do rzutek. Jak widać, ładnie już się zrobiło. Chmury deszczowe przeszły. Tam, gdzie przed chwilą szliśmy, pięknie oświetlona plaża, to jest szaro. Tam też jest nasz kemping, ale no, nasz kemping jest gdzieś tam. A teraz pokażę wam to właśnie stanowisko. Tutaj wygląda tak, jakby było miejsce wyznaczone do tego, żeby stanąć i strzelać. No, taka ławeczka. No to nie jest ławeczka do siedzenia. Tu jest stół z wyrzeźbieniami, nawet takim tym, żeby nie poobcierać lufy. A teraz pokażę wam ten schowany punkt. Takie miejsce, gdzie nikomu to nie przeszkadza, czyli strzelają sobie w tą stronę. No to jest pole do popisu. A to schowane tutaj pod ziemią. Wyszliśmy z powrotem do miasteczka, z parkingu. No, skręciliśmy w jedyną drogę, która tu jest, bo tam oznaczenia prowadziły, ale jakoś tak dziwnie.
niby wzdłuż ogrodzenia, po takich dużych łazach to nie wyglądało za dobrze. No to bardziej jest ten. Idziemy tą ścieżką, zobaczymy, czy trafimy na szlak, bo powinniśmy. Chodź, Tiguś. Wygląda jak plaża, jakieś przebieralnie tam są daleko. Większy parking taki. I znaleźliśmy szlak, weszliśmy bliżej morza. Tutaj na słupku jest biało, więc idziemy dalej szlakiem. Chodź. Teraz biało-czerwony. No i chyba tak trzeba iść. Chodź. Idziemy dalej, prawdopodobnie szlakiem, ale też jesteśmy pewni, bo oznaczenia Są tragiczne. Jak poza miejscowością było ok, to teraz po prostu jakiś dramat. wróciliśmy na szlak Ale oznakowanie tragedia. i udało nam się dotrzeć do naszego kempingu. Już tam w oddali go widać. W miejscowościach gdzieś ten szlak się gubi. Nie ma właściwie żadnych oznaczeń, a poza miejscowościami te oznaczenia się znajdują gdzieś na przydrożnych słupkach. Trzeba bardzo uważać na kamienie, bo tam też są wymalowane kolory biało-czerwone, czyli oznaczenie tego szlaku. Póki co, za chwilę już będziemy z powrotem na kempingu. Szlak warty przejścia, jak najbardziej obejrzenia. Mówiąc dzisiejszą wycieczkę, pomijając to, że zabłądziliśmy, to zrobiliśmy około 12 km, 4 godziny z kawałkiem, ale tempa też nie mieliśmy jakiegoś nie wiadomo jakiego. Posiedzieliśmy sobie trochę na tym punkcie widokowym, także dzień uznajemy za udany. A teraz nóżki w górę, jakiś obiadek, no i odpoczywanko. Tiguś już padł, on ma już dość na dzisiaj, teraz musi dojść do siebie. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli nasz film Wam się podobał, prosimy o łapkę w górę, może jakiś krótki komentarz, a także subskrypcję naszego kanału, która pozwoli Wam śledzić nasze kolejne podróże.